Kochani, dzisiaj zapraszamy Was na spacer w pobliżu Placu Hiszpańskiego. Odwiedzimy razem miejsca, gdzie Polacy pozostawili liczne ślady. 10 poloników, troszkę więcej jak 10 minut. W towarzystwie oczywiście rzymskich wakacji. Nieopodal Placu Hiszpańskiego na Via San Sebastianella znajduje się kościół oraz przylegający do niego klasztor Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego naszego Jezusa Chrystusa, zwanego potocznie Zmartwychwstańcami, którzy właśnie tutaj w XIX wieku po wielu latach tułaczki postanowili się osiedlić. Wnętrze kościoła jest skromne, okna są ozdobione kolorowymi witrażami, a ściany ozdabiają obrazy polskich artystów. Tutaj również spoczywają szczątki doczesne założycieli zgromadzenia: Bogdana Jańskiego, Hieronima Kajsiewicza i Piotra Semenenko, pierwszego przełożonego zgromadzenia. Od początku istnienia dzieje zgromadzenia były nierozerwalnie złączone dziejami emigracji polskiej po powstaniu listopadowym. To miejsce było odwiedzane przez słynnych Polaków, m.in. Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, po których przechowywane są tutaj pieczołowicie liczne pamiątki. Na dziedzińcu na przykład mamy rzeźbę dłuta Oskara Sosnowskiego przedstawiającą Mikołaja Kopernika. Nad schodami hiszpańskimi dominuje kościół Trinita dei Monti, do którego przylega zakon francuskiego zgromadzenia Sacré-Cœur, w którego wnętrzu znajduje się fresk Mater Admirabilis, Matki Przedziwnej. Zapraszam Was do środka. W klasztornej kaplicy znajduje się fresk Mater Admirabilis, Matki Przedziwnej. Od momentu powstania w 1844 roku fresk zadziwiał wszystkich tych, którzy tutaj przybywali. To przed nim modlił się Adam Mickiewicz i Cyprian Kamil Norwid, który na znajdującej się nieopodal Via Sistina miał swoją pracownię. Norwid był częstym gościem tej kaplicy i w rysach Matki Przedziwnej dojrzał oblicze Królowej Polski. Fresk zainspirował poetę do napisania wiersza Legenda, który możemy zobaczyć wywieszony na tablicy przed wejściem. Jeśli mówimy o wielkich Polakach przebywających w Rzymie, nie sposób nie wspomnieć o Adamie Mickiewiczu. W czasie swoich 2 pobytów w tym mieście chętnie zawiązywał znajomości z wielkimi osobistościami o europejskiej renomie. To właśnie tutaj poznał Napoleona III Norwida, zawiązał przyjaźń ze zmartwychwstańcami. Na Via del Cuccetto znajduje się kamienica, w której zamieszkał. Upamiętnione jest to płytą oraz popiersiem wieszcza wykonane przez polskiego rzeźbiarza Wiktora Brodzkiego. To tu właśnie powstał Legion Polski, który Mickiewicz utworzył dla walk o niepodległość Włoch. Tu również spisał skład zasad, czyli program Legionu Polskiego. Włosi upamiętniają polskiego wieszcza i patriotę, dedykując mu aleję na wzgórzu Pincio, w pobliżu miejsca, z którego legiony wyruszają na północ do Lombardii. Na Via dei Condotti 86 znajduje się słynna Caffè Greco. Powstaje w 1760 roku i razem z wenecką Caffè Floren jest jedną z najstarszych polskich kawiarni. W jej obecnie eleganckich wnętrzach w XIX wieku spotykała się cała rzymska, jak i również europejska elita kulturalna. Tutaj można było zobaczyć Byrona, Goethe, Lista, Turnera, ale żaden naród, tak jak ten polski, nie zasłużył sobie na honorowe wyróżnienie, którym jest umieszczona tutaj obok mnie tablica przedstawiająca polskich
sławnych bywalców tej kawiarni. Możemy tutaj zobaczyć portret Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Henryka Siemierackiego i wielu innych. Polacy spotykali się w sali, w której obecnie się znajduje, i ich spotkania odbywały się pod portretem przedstawiającym maskę pośmiertną Adama Mickiewicza wykonanym przez polskiego malarza Edwarda Okunia. Ale zasługuje sobie również na wzmiankę Czesław Miłosz, który o tej kawiarni napisał wiersz zatytułowany Caffè Greco. Wiersz we włoskim tłumaczeniu od 2006 roku wisi na jednej ze ścian. Każdy człowiek ma dwie ojczyzny, swoją własną i Włochy. To właśnie tymi słowami Henryk Sienkiewicz wyrażał swoją miłość do Italii. W Wiecznym Mieście Sienkiewicz przebywał kilka razy. W 1893 roku zatrzymał się w tym oto ekskluzywnym hotelu L'Inghilterra, ponieważ właścicielowi nie było obce nazwisko pisarza. O tym pobycie świadczy tablica umieszczona w fasadzie budynku, ufundowana w 50. rocznicę jego śmierci przez Polaków. Kiedy tu przebywał, nie był sam, ale w towarzystwie o wiele lat młodszej narzeczonej, którą po niedługim czasie poślubił w Polsce. Jednak małżeństwo nie było udane, po pewnym czasie następuje rozpad związku, co doprowadza Sienkiewicza do ogromnej rozpaczy. Ale to nie zniechęca go do kolejnego powrotu tutaj, tym razem by zaczerpnąć inspiracji do napisania powieści Quo Vadis. Spaceruję teraz po jednej z najsłynniejszych i najbardziej malowniczych ulic Rzymu, Via Margutta. W drugiej połowie XIX wieku w Rzymie mieszkała nieliczna grupa polskich twórców. Ich pobyt w Wiecznym Mieście był związany z uzyskaniem stypendium i chęcią pozostania tutaj na stałe. Utrzymywali ze sobą kontakt dzięki malarzowi, artyście Henrykowi Siemierackiemu, który tutaj przy Via Margutta numer 5 miał swoją pracownię. To tutaj artysta wykonał swoje najsłynniejsze dzieło, Pochodnie Nerona, którego tematem jest męczeństwo pierwszych chrześcijan. W 1876 roku dzieło było wystawione w Akademii Świętego Łukasza na Via di Ripetta, a obecnie można je podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Podczas jednej z licznych przechadzek, które organizowali sobie mieszkający w Rzymie polscy artyści, Henryk Siemiracki zabrał ze sobą w ten czas przebywającego w Wiecznym Mieście Henryka Sienkiewicza do malutkiego kościółka położonego na drodze apijskiej, w którego wnętrzu znajduje się kopia odcisku stóp Chrystusa. Dalszą historię chyba już wszyscy znamy. Czy widzicie ten niewielki, niepozorny dziedziniec? Czy wiecie, kto niegdyś tędy przechadzał? Sam Stanisław August Poniatowski, bratanek ostatniego króla Polski. Po rozbiorach postanowił sprzedać swój majątek na ziemiach polskich, a pomimo tego, że otrzymał od Rosji tytuł rzeczywistego radcy stanu, postanowił jednak osiedlić się w Wiecznym Mieście. Nabył tutaj kilka posiadłości, m.in. właśnie tą kamienicę przy Via Mario de Fiori. Naprzeciwko pałacu Poniatowskiego mieszkała młoda, urodziwa Cassandra Lucci, żona szewca. Była ona ofiarą przemocy despotycznego męża i niejednokrotnie szukała pomocy, schronienia na dziedzińcu pałacu Poniatowskiego, który chętnie udzielał jej pomocy, schronienia, ale też zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Doczekali się razem 5 dzieci. Kassandra daremnie starała się o unieważnienie swojego małżeństwa. Jednak Trybunał Roty Rzymskiej odrzucił jej wniosek. Dopiero po śmierci męża mogła zawrzeć legalne małżeństwo z Poniatowskim, zalegalizować synów, którzy otrzymali włoski tytuł książąt i do dnia dzisiejszego stanowią włoską, francuską linię Poniatowskich di Monte.
Moi kochani, jestem na Via Gregoriana. Za moimi plecami widzicie przerażającą twarz potwora, który niemalże połyka wszystkich chcących wejść do środka Palazzetto Zuccari, pospolicie przez Rzymian przezwanym La Casa dei Mostri, domem potworów. Między 1702 a 1714 rokiem tutaj mieszkała Maria Kazimiera Darkien-Sobieska, nazywana Marysieńką. Z pałacu stworzyła centrum życia kulturowego XVIII-wiecznego Rzymu. W środku wystawiała sztuki, miała nawet swoją prywatną scenę. Podczas swojego rzymskiego pobytu Marysieńka utrzymywała dobre relacje z członkami rzymskiej arystokracji, między innymi z kardynałem Giovannim Francesco Albanim, przyszłym Klemensem XI, który zaraz po rozpoczęciu swojego pontyfikatu odwiedził królową w tej rezydencji, przynosząc jej w prezencie półmisek poziomek zerwanych w ogrodach watykańskich. Na prośbę Marysieńki do Palazzetto Zuccari dobudowano lożę i 6-kolumnowy portyk, w którego wnętrzu znajduje się herb Sobieskich i Janina, Panieński Marysieńki na wspólnej tarczy z orłem korony polskiej i pogonią litewską. W XIX wieku Palazzetto Zuccari został przekształcony w hotel, w którym chętnie zatrzymywali się polscy pisarze, tacy jak Krasiński i Kraszewski. Stoję na dziedzińcu klasztornym przylegającym do Bazyliki Świętego Andrzeja delle Fratte. Miejsce to było szczególnie związane ze świętym Maksymilianem Maria Kolbem. Spędził on w wiecznym mieście prawie 7 lat. W 1912 roku rozpoczyna naukę w Międzynarodowym Kolegium Serafickim, a następnie pisze doktorat na Uniwersytecie Gregorianum, który jest położony tuż nieopodal. W bazylice znajduje się piękna kaplica Matki Bożej Niepokalanej, w której w XIX wieku nawrócił się pewien Żyd, Alfons Ratisbonne. Przy kaplicy znajduje się także popiersie oraz tablicę upamiętniającą świętego Maksymiliana, ponieważ to w tej kaplicy w 1918 roku odprawia swoją pierwszą mszę prymicyjną. Ponieważ to tutaj spędzał wiele czasu na modlitwie, na kontemplacji i być może też tutaj podjął decyzję o założeniu milicji niepokalanej. Obecnie znajduje się w kościele świętego Andrzeja na Kwirynale, który jest perełką rzymskiego baroku i ostatnim projektem architektonicznym wielkiego Gian Lorenza Berniniego. To tutaj dziś spoczywają doczesne szczątki świętego Stanisława Kostki. Święty Stanisław już w wieku 14 lat rozpoczyna naukę w Wiedniu, w szkole jezuickiej. Tam odkrywa swoje powołanie do życia zakonnego. Niestety jego rodzice stanowczo się temu sprzeciwiają. Tak też Stanisław w przebraniu i na pieszo ucieka z Wiednia, przybywa tutaj do Rzymu, gdzie w wieku 17 lat wstępuje do jezuickiego nowicjatu, który przylega tutaj do kościoła. Rok później, w 1568 roku, w wieku 18 lat, przyjmuje śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale niestety kilka miesięcy później poważnie choruje na malarię i umiera. Tutaj możemy zobaczyć relikwie świętego, natomiast płacąc troszeczkę więcej, możemy też wejść do celi, gdzie w Wigilię Święta w niebo wstąpienia Maryi święty zmarł.